Dzień dobry, witam w sobotę Państwa, Bartek z tej strony, kanał Coffee Doktor. Cześć, słuchajcie, idziemy za ciosem. Ja wiem, może ten film się słabo obejdzie, bo zna, później Iwona, no ale idziemy za ciosem. Był Microswitch przekładni w Niwonie, parę filmów wcześniej, dosłownie chyba 3-4. Było jak czyścić młynek tak oględnikowo. Tu mamy pacjenta Niwona NICR768. Robi kawę według zeznań świadków z 2 ziarenek, powyżej 2 ziarenek, czyli ustawienia mocy. Zaraz to sprawdzimy, ja już ją właściwie mogę włączyć. Powyżej 2 ziarenek nie robi. Jezu, ale jak ona chodzi! Tego nie wiedziałem. Włączam przy Was. Na żywioł idziemy. Czyli jest problem z większą mocą kawy. Zaraz zobaczymy, co się dzieje, bo mam to tylko hasłowo opisane, więc zaczynamy, słuchajcie. Zaczynamy, nie ma na co czekać. Rozwalimy, jeżeli uda się dzisiaj zdiagnozować. Jeżeli nie będzie, to co myślę, bo podejrzewam, że tu będzie młynek do wymiany. To jest najczęstszy objaw, że jeżeli już po prostu za grubo mieli. Ale zobaczymy. No to będziemy mieli rozpracowane te problemy z mieleniem. Chyba wszystkie. Chyba wszystkie, jeśli chodzi o Niwonę. Zmieniamy kamerę. I ogniem. Bez miecza, słuchajcie. Proszę płukać, no to standard, ale słyszycie? Ja nie znam historii tego ekspresu. Czy tu klient sobie sam czyścił przekładnię? No przekładnia chodzi jak kobyła. To nie może tak być, bo ona się zajedzie. Zaparzacz się pręży przestraszliwie, no ale dobra. Mamy to. Czy jest jakaś kawa? Pamiętajcie, bo tu nie ma ani jednego ziarenka. Pamiętajcie, to jest bardzo ważna rzecz. Jeśli przynosicie, nie tylko Niwonę, przynosicie do serwisu ekspres z takimi dziwacznymi... Jezu, jak się ugryzłem w język, słuchajcie, 2 dni temu, dobrze, że jadowity nie jestem, ledwo mówię. Jeśli, odpłynął myślą, jeśli przynosicie do serwisu ekspres jakikolwiek, który ma takie dziwaczne problemy z kawą, to znaczy nie, młynek nie działa, nie pobiera kawy, tylko właśnie raz działa, raz nie działa, wsypcie albo przynieście w woreczku trochę swojej kawy, bo rzadko, ale zdarza się, że to jest problem, słuchajcie, z kawą, z jej ustawieniem. I teraz ja na w miarę dobrej kawie, nawet tej śrutowatej, którą tu garściami sypię, sprawdzę i nagle się zaraz okaże, że filmu nie ma, bo działa. No dobra, zróbmy na 2 ziarenkach, tak jak klient zeznaje, jakąkolwiek. Napis proszę odkamienić na ekspresie. To nie jest dobry napis, z którym się przychodzi, słuchajcie, do serwisu. Bo ja wiem, że on się zaświecił przed samym przyniesieniem, ale to wiecie. Odkamieniajcie ekspresy, nie przynoście do serwisu z ekspresu, który woła odkamienianie, bo to jest już sygnał, że z tym dbaniem mogło być różnie. W ogóle jest przerwij, on nawet na 2 ziarenkach mojej kawy nie robi. No ale zobaczmy, jak wyglądają fusy. Zobaczmy. Zobaczmy, czy ja nagrywam. To jest ważne. Czy mikrofon działa? To też jest ważne. Chyba tak. No, przekładnia do rozebrania. Tutaj bez 2 zdań, słyszycie? No, jest grubo. Ale to chyba, kurczę, będziemy mieli ten sam problem. Dobra, to zróbmy, bo jest, że dosyp kawy, czyli niby jest jej za mało. Zróbmy z 5. Jest za grubo mieląca się ta kawa, ale no nie aż tak. Zobaczmy. Strasznie chodzi ten ekspres. Nie domknie się. Tu jest problem z przekładnią, słuchajcie. Tu jest problem z przekładnią, bo młynek możemy zaraz skręcić ładnie. Zadbany ekspres, widzę, czysty. Teraz w ogóle, widzicie, jeżeli wywala suchą, to po prostu zaparzacz się nie domknął. Obejrzyjmy to. Może taki problem dzisiaj. Jak szukać? Obejrzyjmy to. Tu jakiś tłuszcz, ale to nieważne, słuchajcie. No. Tu niby coś... Czemu ty nie chcesz wyjść, zaparzaczu? To jest problem z tymi czpieniami, słuchajcie, zaraz wam powiem przy okazji, co z tym robić, bo... No musicie tego pilnować, no niestety tak się to dzieje w tych ekspresach. Podważamy zaparzacz, gdzie ty tutaj masz? Wsadzę głowę. Tu. Trochę mu trzeba pomóc, bo on się ustawił się. Płaski śrubokręt, wchodzicie tutaj w zaparzacz. O. Trzeba mu troszeczkę tutaj pomóc, o, podważyć i on tam wyjdzie. Co my tu widzimy? Dobra, czekajcie, bo dzieje się tu zło, za dużo tu się rzeczy wydarzyło. No wiadomo, przesypał kawę, więc cały zaparzacz
kawie, no ale to wiecie, opłukać i po temacie. Zajrzyjmy mu tu. Ja niestety obstawiam, młynek skręcony na minimum. Pokażcie mi tą kawę jeszcze. Ja niestety obstawiam, że to jest problem przekładni. No kawa też jest za grubo zmielona. Dobra, lecimy do młynka, słuchajcie. O tym ma być film, więc lecimy do młynka. No bo czemu nie? No jest za grubo, ale to nie jest, wiecie, to nie jest aż tak za grubo. Zobaczmy najpierw tu. Tu wygląda nieźle. Zdejmijmy tą osłonkę. Zdejmijmy tą osłonkę. Słynną już. Jakiś koszyczek na śrubki by się przydał. Słynną już osłonkę, za którą wiecie, co się dzieje. Było. Ja mam też sprawny zaparzacz. Zaraz zrobimy test, tylko chcę tu zajrzeć. Mam też sprawny zaparzacz, na którym możemy sprawdzić bezpośrednio. Tym właśnie zawsze wam powtarzam, wygrywa serwis. No jest tu trochę syfu. Nie ma jakiejś tragedii. Pięknie też nie jest. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Woda. Coś tu kapnęło, ale to chyba tylko przypadek. Uszczelka wygląda na takową, co trzyma. Czy jakiś test zróbmy jeszcze? Nie, no rozkręćmy go. Rozkręćmy go. Zobaczmy, co on tam w środku trzyma. Standardowa procedura, próbuję to zrobić najszybciej jak potrafię. Mam taki, słuchajcie, pomysł. Zaraz wam o nim opowiem. Na serię filmów. O ciekawych kawiarniach. Tylko nie sieciówkach, słuchajcie, bo to nie o to chodzi, bo sieciówki to każdy widział, zna. Tylko ja sobie tutaj oglądajcie Ekspres, po co mnie? Tylko takie, ja to nazywam takie kawiarnie małe. Najpierw ty zdejmij baranie. Takie właśnie nazywam. Małe, takie, które otwierają ludzie z pasją do kawy. Czyli no pasjonaci, tak? Mam taki pomysł, żeby złapać kamerę, czy nawet się, no, tu jest kawa, czy nawet się z tymi osobami spotkać, porozmawiać, bo to są często ciekawe historie, jak ta pasja do kawy powstała. Czy pójść tam, napić się tych kaw. Ja znam takie 2 kawiarnie w Warszawie, ale to spokojnie, to na razie jest pomysł. Zrobić taką serię o ciekawych kawiarniach w Polsce. Zacząć od Warszawy, no bo wiadomo, tu mam najbliżej. Czy to pomysł na kawiarnię jakiś fajny? Byłem w Toruniu kiedyś w kociej kawiarni. Czy właśnie pasja do kawy? No tak, rzucam pomysł. Powiedzcie, napiszcie, co sądzicie. Ewentualnie, jeśli taką kawiarnię prowadzicie, to ja chętnie. Bo jest jakiś plan, trzeba to urozmaicić, wiecie. To kręcenie tych ekspresów staje się nudne. Większość już tych usterek takich, powiedzmy, w miarę do ogarnięcia samemu w domu było. Coś tam się jeszcze oczywiście pojawia i dobrze. Znaczy dla was niedobrze, dla mnie dobrze. Ale no, chciałbym to trochę urozmaicić. Czyli pomysł jest taki, żeby pokazać ludzi, pokazać miejsca, gdzie to kawa jest z pasją. Nie sieciówka, gdzie jest to hurtownia, nikomu nie umniejszając, bo ja czasami piję kawę i w sieciówkach. Tylko właśnie z takim podejściem. Napiszcie w komentarzu na dole, co sądzicie na ten temat. Bo może warto takie miejsca pokazywać. Ja wiem, że są takie miejsca, są fajne. Może warto was zarazić tym. Może warto spróbować kawy nie tylko w znanych nam wszystkim miejscówach, które są w każdym większym mieście, tylko to, co mówię. Nie rozwodzę się dalej, bo dostaliśmy się do młynka. Chwila wichurki. Ja ten młynek stąd wyciągnę. Żeby wam go pokazać w całej okazałości. Czyli mamy tutaj, no nie ma kamery od góry. 3 wkręty, raczej trudno pomylić, takie dłuższe. Jak zdejmiecie gąbkę plus hopper, to zobaczycie. Prawdopodobnie będę musiał bok ściągnąć, czy nie, tego nie wiem, zaraz się dowiem. Jeszcze jeden wkręt. Będę musiał bok ściągnąć, już widzę. Jak ściągnąć lewy bok? Czasami o to pytacie. No, zaczynamy od wkrętu. Z tyłu. Teraz przód. Wkręt. Z przodu. Nie widać. Już widać. Tam Hall of Fame. Zyzuś Pająk pilnuje moich wszystkich prezentów od was. No nie wszystkich, ale kuplewki, latarka, wkrętarka.
Na razie używam tej, bo tej nowej mi szkoda, nie? Dzięki jeszcze raz wam wszystkim. Miłe to jest, śmieszne. Im śmieszniejszy i bardziej kreatywny prezent, tym ja się bardziej cieszę. Wiecie, no. Flaszkę to nie problem kupić. Czekajcie, bo mi dzwoni. Jestem. Tak, jestem. Dzwonił do mnie widz. Bardzo miły, sympatyczny, krótka rozmowa. Nie pytajcie mnie, tylko... Znaczy, to nie jest w kategoriach nie dzwońcie, tylko dzwonicie, to nie pierwszy miły pan czy pani. Pytacie, co obejmuje gwarancja ekspresu. Ja nie wiem. Ja nie wiem, co obejmuje gwarancja w nowym ekspresie, czego nie obejmuje. Domyślam się, ale no nie będę się wypowiadał na temat rzeczy, na których się nie znam. Taką mam zasadę, więc te pytania, które kierujecie do mnie o gwarancję, kierujcie je na infolinię producenta danego waszego ekspresu, bo ja po prostu nie wiem, no. Po prostu tego nie wiem. Zdejmujemy bok. Śrubka z przodu, zmiana kamery. Kręt z przodu, ale jeszcze nie walczymy. Gniazdo diagnostyczne. A właściwie jego osłona. Wyciągamy delikatnie. RJ-ka tu siedzi w środku, widzicie? I jeszcze tu, bo walka z tym bokiem teraz jest skazana na porażkę, bo jeszcze musicie zdjąć ten tajny plastik. Ja długo powiem wam, jak robiłem lata temu ekspres, o tym nie wiedziałem, że to się ściąga w ten sposób. Nieoczywista rzecz. Taki protip ode mnie. I teraz ten bok powinien, wydaje mi się, zejść. Czy jeszcze gdzieś jest wkręt? Zanim zaczniecie tłuc. O, widzicie? Tu zawsze jest pełno kawy. Warto tu zajrzeć, warto to odkurzyć. I teraz mamy dostęp do regulacji młynka, bo żeby wyciągnąć młynek do góry, to musicie ten taki, no support, ostatnio nadużywam tego słowa, ten support odkręcić. To nam wychodzi, tylko nie szarpiemy, bo tu mamy przewody od słynnego już na cały świat zaworu ceramicznego, chociaż zupełnie nie wiem czemu, rzadko się psują. Tu musicie uważać, bo tu jest czujnik zamknięcia klapki, którą zdjąłem. O, tak to działa. Dzisiaj trochę o budowie ekspresu. Więc nie zgubcie tego, nie, żeby wam się to nie przycięło. Tu już lekka pleśniaweczka się zbiera. I o tych wkrętach mówiłem. Trzeci wykręcam w tej chwili, dwa już wykręciłem. Lecimy. Młynek do wyjęcia. Kluczowa rzecz, zanim dotkniecie zasilania młynka, jeszcze raz check, czy wtyczka jest wyciągnięta z prądu, bo tu jest grubo. Fajnie to jest o tyle skonstruowane, że wyciągamy sobie tyczunię. Druga jest podłączona do młynka, już wam zaraz pokażę, na czym to polega. Wyciągamy sobie za pomocą szczypczyków, kombinerczyków, jak zwał, tak zwał. Minus? Chyba minus. Chyba to są stałoprądowe młynki, nie pamiętam, zaraz się dowiemy. Tu jest oczywiście, ponieważ wibruje, więc wtyczka, wsówka z zapinką. Zapamiętajcie, bo ja to pamiętam, ale zapamiętajcie, jak to było ułożone. No i teraz wyciągamy, o ile wyjdzie. A czemu nie chce wyjść? Aha, jeszcze trzeba wypleść przewody. Czerwony też musimy odpiąć. Czerwony też musimy odpiąć, bo nam to nie wyjdzie. Dobra, można sobie od razu po wyjęciu poprzepuszczać tutaj przepustami, no proszę cię, wtyczunię, wsuwunię, jak zwał, tak zwał. O, pomóc trochę, żeby wyfrunęła. Co tam spadło? Ach, to. Od razu sobie podłączcie ten czerwony, żebyście pamiętali, gdzie to jest oznaczone, słuchajcie. Sypie się kawa, nieważne. To jest oznaczone, ale w młynkach Nivony, dobra, niech się już cała wysypie, zaraz tu sprzątnę, za grubo się mieli ta kawa. W młynkach Nivony oznaczenie plusa, czyli tu, gdzie jest w tej chwili czerwony przewód, jest takie specyficzne. Nie wiem, jak wam to pokazać. Widzicie ten obrys wokół złączki? Tu jest no taki półokrągły i prostokątny, nazwijmy to. Tu, nie wiem, czy to widać w kamerze, może ja odepnę. Tu jest taki ząbek zaznaczony. Chodzi dokładnie o tu. Widzicie? Tu jest równo, a tu jest taki zadziorek zrobiony. O tu, teraz go dotykam śrubokrętem. To jest plus. Pamiętajcie. W stałoprądowych młynkach właśnie będę patrzył, czy takowy to jest, ale raczej tak. Chociaż przy moim wzroku to jakieś oznaczenie, czyżby był wymieniany. 20 września 2017. 230 V. Oznaczenia nie widzę, ale tu będę widział. Patrzę w podgląd, bo ślepy jestem. DC, widzicie? 220.
240 DC, czyli prąd stały, co jak podłączycie odwrotnie spowoduje, że będzie młynek się kręcił w złą stronę. Tu zabezpieczenie termiczne. Czasem padają. No ale dobra. Młynek. Młynek w okazałości całej wykręćmy. Ja sobie wykręcam z reguły z tą pokrywą, bo ona ciężko schodzi. O. No, tu to powiem tak. Przede wszystkim ten młynek należy wyczyścić. Co widać? Co widać na załączonym obrazku, bo to wszystko jest szlam. Ten młynek to w ogóle powiem szczerze, że mam pewne obawy, że on został zalany. To jest tłuszcz kawowy. Tłuszcz kawowy może zrobić takie coś, ale trochę on jest gruby. Jakiś tępy śrubokręt teraz potrzebuję, duży najlepiej. Może taki. Trzeba to wszystko wygrzebać, wzruszyć. Tutaj nie lejcie absolutnie wody. Choćby tak wstępnie. To nie jest ostry śrubokręt, nie rysuje młynka. Wyprzedzając pytania. Szczota też się może przydać, jakaś dłuższa, z dłuższym włosiem. Nie wiem, czy ta wystarczy. Na razie wstępnie, słuchajcie. Na razie wstępnie, bo chcę, do czego zmierzam? Chcę sprawdzić, czy uda mi się podkręcić regulację. Nie powiedziałem najważniejszego i mam nadzieję, że znajdę, bo widzę sprężynkę, nie zgubcie. Ja widzicie też zapominam, tylko ja te kulki mam. Tu wchodzi sprężynka i kulka. Kulka już, widzicie? Szczęście głupiego. Szczęście głupiego, kulka jest. Pamiętajcie, bo też te pytania na grupie na Facebooku naszej, do której zapraszam, link macie w opisie, często się pojawiają, skąd wypadła ta kulka. To jest terkotka, która po tych kółkach, które tu widzicie, terkocze i fajnie, bo to słyszycie regulację, ale też ona blokuje tą regulację. Jest jedna, z tego co pamiętam, albo drugą zgubiłem, więc uważajcie na to, bo jak widzicie, ja to robię któryś raz z kolei i też zapomniałem. No tylko ja mam te części, więc nie muszę aż tak bardzo na to uważać, chociaż powinienem, no bo to wiecie. Wyczyśćmy to z grubsza, żeby sprawdzić, czy starczy nam tu regulacji jeszcze na tym młynku, żeby co? Żeby podciągnąć tą kawę i sprawdzić. Jest za grubo, jest na pewno za grubo. Spójrzcie, tutaj leży ta kawa, ja ją zaraz wezmę w rękę. No to jest taki granulacik, zobaczcie. Jest zdecydowanie za grubo. No ale tu widzieliście, było skręcone na minimum. Czyścimy od razu, bez zastanowienia, drugą część. Można te żarna przejechać palcem, sprawdzić, czy są w miarę ostre, ale... No ale to jest osobnicze odczucie, tak? No są ostre, są dosyć ostre. One się tak zaczepiają o skórę palca, nie skaleczycie się, choć uważajcie. Teraz sobie ściągniemy ten element regulacyjny. O to też bardzo często pytacie, jak to cholerstwo ściągnąć. No nie jest łatwo. On ma tutaj takie oznaczenia. Połamałem już w życiu kilka. Niestety. No ale to wiecie, jak się coś robi, to się zdarza. On ma tu takie strzałki. Tu ma strzałkę i tu trzeba to podważać. Przynajmniej ja taką logikę przyjąłem. Ale czy mi się to uda? Spróbujmy to zdjąć tak palcami. O, widzicie? Tu zeskoczyło. Przy tej strzałce właśnie. Ja sobie tu wjeżdżam wtedy, no czy dziobakiem, czy śrubokrętem i sobie tak jadę dookoła. Czasem się udaje, czasem nie. O, widzicie? Jak wam to pęknie, wielka tragedia się nie dzieje. Trzeba sobie to potem skleić ładnie albo zostawić, ale no po co niszczyć? Tu mamy żarno. No i co? I teraz właściwie jeszcze tu trochę przetrę. Ale jest w miarę ok. Można postukać, tylko nie walcie młotkiem. No i trzeba to teraz złożyć. Nie zapominając o śrubce. Jeszcze tu, jak już czyścimy, to spójrzcie, tu też się uzbierało syfu. To jest normalne, słuchajcie. To jest kawa, tu jest uszczelka, która ma nie powodować, żeby ta kawa nie wyłaziła na zewnątrz. To jest kawa. Kawa, poza tym, że pyli, wiadomo, to jest tłusta. Mnie już wszystko swędzi, słuchajcie, więc pyli. No i co? Trzeba to teraz złożyć. Trzeba to teraz złożyć. Najpierw zachowaj kolejność, panie Bartek. Panie Bartek, zachowaj pan kolejność. Najpierw to. To tak na czuja zawsze, powiem wam, wkładam. Nie działa.
A dlaczego nie działa? O! Musi wam wskoczyć tutaj na swoje miejsce po prostu. Aha, tylko jak to wkładam, no teraz nie wyjdzie, to najpierw muszę włożyć. Nie, no to chyba rzeczywiście najpierw żarno. Widzicie, dawno nie robiłem młynków Niwony. Teraz mi nie wskoczy. To trzeba zrobić tak, już pamiętam. Tu położyć żarno. O. I dopiero to włożyć. Ale żeby to włożyć, to musicie wrzucić sprężynkę. Tak naprawdę w dowolny. Ja włożę tu. Jeszcze tutaj, uważając na sprężynkę, trzeba przeczyścić. Wiadomo, wysypkę też trzeba wyciągnąć, ale na razie badamy, czy to problem jest w młynku. I teraz razem z żarnem, które nam wejdzie tylko w jeden sposób, wkładamy. O, słyszycie? To jest po pierwsze blokada regulacji. Ja ją złożyłem już niezgodnie, ale to nie ma znaczenia. Po drugie, terkotka. Tego nie wkładam na razie. To jest max. Patrzę. Maksymalne zmielenie. W tej chwili nam wyjdzie żarno. I skręcamy na minimum tego, co nam młynek pozwala. Dajcie mi sekundę. Sprzątnę trochę ten bałagan tu na biurku i do was wracam. Melduje się posłusznie. No to co? Składamy młynek z powrotem. Trochę tu odkurzyłem, to oczywiście na razie trwa proces diagnostyczny, bo często też mi piszecie, że zostawił wysypki, nie wyczyścił, tego nie zrobił. Słuchajcie, ja przeprowadzam tutaj diagnostykę na ten moment, więc tutaj nic nie jest czyszczone, bo zaraz się okaże, że i tak młynek jest do wyrzucenia. No i po co sobie robić robotę? Na razie to też odpowiedź na pytanie, dlaczego diagnozy w serwisach są płatne. W niektórych u mnie są. No bo to jest robota. To jest robota. Młynka nie będę przykręcał. Ułożę go tylko dobrze. Pod kontrolą można to robić. Od razu. Przewodów też nie układam. Przypominam, diagnostyka, testy. Młynek jest skręcony na maksa. Spinamy przewody. Pamiętajcie o plusie, minusie, o którym mówiłem. Czy ta gąbka jest mi potrzebna? Możemy ją tu właściwie położyć. To jak to było? Jak to było, moi mili? Jak to było? Tak to było. Tak jest. Ten młynek chyba jednak nie jest dobrze ułożony. O, teraz jest dobrze. No musicie wcelować, tak? Wielkiej filozofii nie ma. To tu, to tu, to tu. Załóżmy jeszcze... Nie no, gąbki nie będę zakładał, bo będę tym kręcił. Załóżmy tylko gumę uszczelniającą z pokrywą. Trochę chyba jest niewyraźnie, moim skromnym zdaniem. No i pokrywa. Tu czujniki są, bo są na kabelkach. Czy ja do odpalenia jeszcze coś potrzebuję? Potrzebuję tu przyłożyć magnes, ale to sobie oszukamy. Odpalamy. Odpalamy. Obudowa. Obudowa z wodą jest. Tu może tak zostać, słuchajcie. Nie ma tu większego problemu. Potrzebujemy tacy. Wszystko jest pod ręką. No i zaparzacza. Zobaczycie, jak pracuje przy okazji. A i żeby włożyć zaparzacz, no wychodź, żeby włożyć zaparzacz, trzeba włożyć krateczkę. Posłoneczkę. Jak zwał, tak zwał. Wkładamy zaparzacz. No właśnie. Zapinamy. Ekspres do prądu. Ostrożnie. Przypominam wam, ostrożnie. Ostrożnie. Tu wszystko do wyczyszczenia później. Odpalmy go. Chcecie zobaczyć, jak pracuje? To akurat można zdjąć bok. Odpalmy go. Brak wody pewnie. Albo zamknij klapkę. Zamknij klapkę. Magnesik. Ruszył. Strasznie chodzi ten zaparzacz. Przekładnia jest do rozbiórki na bank. I woda. A gdzie jest woda? A tu jest woda. W ten sposób wygląda diagnostyka młynka. Diagnostyka problemów z mieleniem w niwonach. Tak to wygląda. No i co? Oddalę, żeby było też widać filiżankę. Nasypmy trochę kawy. Mojego dobrego śrutu. Przykładamy magnes. Też pytacie, jak oszukiwać czujniki. Ten czujnik klapki to jest czujnik magnetyczny. Widzicie? Od razu po przyłożeniu traktacek dociskam. Od razu po przyłożeniu, tylko nie dotykajcie. U mnie celowo te magnesy są zawinięte w izolację, bo czasami nie patrząc dotkniecie na przykład tu zasilania zaworu ceramicznego i jest niemiło, no niemiło jest.
Dobra, puśćmy go na 5 gwiazdek, czyli na 5 ziarenek. Coś tam zmielił. Pamiętajcie, że teraz młynek był pusty. Nie było w młynku kawy, więc większość tej kawy, którą słyszeliście jak się mieli, to młynek wypełniał się pomiędzy żarnami, wypełniał ten kanał wysypki. Więc być może ta pierwsza kawa się nawet zrobi. Nie, przerwij. Przerwij. Czyli tu są, podejrzewam, 2 problemy. Zobaczmy jeszcze. Niech to się namieli. Następna porcja. Ja podejrzewam, że tu jest zbieg problemów pod tytułem mikroswitch plus młynek. Oho. Okej. Odciągnąłem magnes, więc ekspres próbuje teraz robić kawę mieloną. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ale to też zobaczymy, czy ją zrobi następnym razem. No dawaj, przerywaj. Jak otworzycie klapkę w Niwonie, to ona sobie zapamiętuje, że chcecie zrobić kawę mieloną. Taką wstępnie zmieloną, którą wsypujecie przez tą klapkę właśnie. Więc teraz nie odsuwam magnesu. Mamy na 5 ziarenek nadal. No to wio. Masakra ta przekładnia. Zamknął. Zaraz zobaczymy, co z tego powstanie. Trzeba oczywiście spojrzeć, jak wyglądają fusy. Strzela też zaparzacz dziwnie. No ale kawę robi. Więc nadzieja jest. Twarz spocona, ciepło jest, słuchajcie. 24 stopnie w firmie. No dobra, robi. Zobaczmy fusy. Chociaż zróbmy jeszcze jedną, bo teraz mam pewność, że młynek jest pełen. Brudna szklanka serwisowa. Kawa jest, jakaś tam jeszcze jest. Nie chcę teraz puszczać tego magnesu. Można to było przykręcić, ale po co, jak trwają testy, żeby mi znowu nie wołał o kawę wstępnie zmieloną. No to do 3 razy sztuka. Teraz zobaczymy, jak wyglądają te ostatnie fusy, o ile to zadziała. Domknął się. Nie widzę tamtej strony, ale chyba nic się złego nie dzieje. No to cykanie jest takie niemiłe. Nawet ta kawa się robi i to powiem wam, że wygląda na to, że nawet robi się zacna, jakbym miał czystą filiżankę. Może z tej strony będzie lepiej widać. Teraz to jest za drobno na pewno zmielona, bo widzę, jaka ruda ta kawa aż leci. No, kawa, powiem wam, przeparzona na pewno. Ale widzicie, wygląda zacnie. Korzuszek się zrobił. Stop. Niech on skończy. Nie będę mu przerywał, nie będę mu zabierał czujnika. Tak to wygląda, słuchajcie. Tu wygląda na to. No zobaczcie, jak ta kawa wygląda. No aż wam do tej kamery pokażę. Patrzcie. Gdzie ta ostrość? Panie kochany. Tu gdzieś. O. Widzicie, jaki korzuszek, jaka czarna polewka. No ale zobaczmy. Ała. Ciepłe. Czekajcie. Zobaczmy fusy. O, zobaczcie. Czyli... no to jest zdecydowanie za drobno. To jest zdecydowanie za drobno. Może nie zdecydowanie, ale jest za drobno. Ale gorące. No nie utrzymam. Teflonowe paluchy do czasu. Chcę wam wyostrzyć. To jest za drobno. Ale kwestia chyba regulacji młynka. I to się uda. I to się uda. No dobra, to spróbujmy teraz w drugą stronę. Już nie będę walczył z tą kawą tu. Nasypmy. Ja to troszeczkę pogrubię. Nie róbcie tak, wyłączajcie ekspres. Kręcąc tarczą. O, 3 przeskoki. Teraz będzie znowu chciał robić kawę mieloną. Tak. Jak to wycofać? Nie da się.
No to rób. Od razu przerwę. Nie 2. Przerwa. Zobaczmy, czy zrobi też kawę na jednym ziarenku, bo te problemy z młynkiem, z regulacją, słuchajcie, młynka, to są takie, że na przykład na jednym ziarenku nie będzie robił, na 5 będzie robił. Po prostu się rozjeżdża, ale tu wygląda na to, ponieważ młynek tak drobno zmielił, że to jest kwestia regulacji młynka. Tylko zabrakło już regulacji na tym fabrycznym od zewnątrz elemencie i po prostu trzeba było rozebrać młynek, wyczyścić, skręcić bardziej niż ustawa przewiduje, no i działa. Teoretycznie przynajmniej. Zobaczmy, jedno ziarenko komisyjnie, no i działa. Zrobi? Chyba zrobi. Patrzę w podgląd. Café Crème. 120. To stukanie muszę zbadać, co to jest. Ale macie uzupełnienie. Zresztą zaraz podsumujemy. No działa. Widzicie, że działa. Nawet ładna kawa się leje, mimo że z jednego ziarenka. Mamy, słuchajcie, uzupełnienie wszystkich ostatnich filmów o Nivonie o problemie z mikroswitchem na przekładni napędu. O problemie z regulacją młynka nieodpowiednią lub ze zużytym już na tyle młynkiem. Młynek do Nivony kosztuje około 500 zł, 700 zł zależy gdzie, plus robota, plus diagnostyka. No tanio nie jest. Mamy regulację, wracając do tego tematu, odpowiednią regulację młynka już poza zakresem, tym dosyć drobnym jaki jest, wiecie. No przez tą boczną klapkę macie ten ruch w 3 stopniach, to jest mało. To jest mało, ale taka to jest konstrukcja, no i co więcej dodać. Więc mamy jakby opisane problemy, no plus wiadomo, usterka młynka, który nie mieli. Mamy opisane problemy wszystkie dotyczące dookoła mielenia problemów z kawą w Nivonie. Tyle, moi mili. Posprzątam tu trochę, a właściwie na żywioł. Przypominam o Discordzie, serwer Discord. Wsparcie kanału, dostajecie link, wpadacie do fajnego towarzystwa, coraz większego. Możecie popatrzeć, jak pracuję, pogadać ze mną i nie tylko ze mną, fajna ekipa jest. Przypominam o kawach. Jeśli chcesz kupić tą kawę, to przede wszystkim ty zasubskrybuj ten kanał, żeby nie ominąć żadnego filmu. Zwłaszcza tych, które mam nadzieję spodoba wam się pomysł i zaczniemy je realizować o tych kawiarniach takich kraftowych, nazwijmy to. A jeśli chcesz kupić kawę, napisz maila kawa@coffeedoctor.pl. Kawki do wyboru, mocna dzida, 90% robusty, 10% arabiki. Sama nazwa mówi, co to za kawa? Czerwona, 60% arabiki, 40% robusty. Bestseller tak naprawdę, ale naprawdę warto spróbować wszystkich. Bestseller, średnia puła w sensie mocy, od najmocniejszej do najsłabszej lecę, a na start, bardzo długo ją piłem, Coffee Doctor zielona, 85% arabiki, 15% robusty. Bardzo dobra, delikatna kawa, jak ktoś nie może dużo kofeiny. Przewracają się kawy, jak zawsze, to już tradycja. No i tyle. Moje delongi, słuchajcie, z filmu z czwartku. Dzisiaj nagrywam, jest piątek rano, na dzień dobry przywitało mnie komunikatem zamocuj aparat zaparzający, ale tam było odłubane przy windzie, była regenerowana winda, tam był wkładany zaparzacz inny, reset encodera, czyli zresetowanie elektroniki, jej ustawień związanych z czujnikiem Halla i tak dalej, pomógł. Mam kawę i dlatego jestem dzisiaj spokojniejszy niż na tym filmie przedwczoraj, bo tam była walka, żeby wreszcie się tej kawy napić. Pozdrawiam was, pilot waszego bombowca. Mówił do was Bartek, kanał Coffee Doctor. Miłej soboty, miłego weekendu życzę, trzymajcie się, cześć.